może to jak nie jedzie? Trendy nad morze. No nie, chyba nie... Tamtą pan pokazuje. To chyba tam. Nie ogarnęli z tym miejscem. Tam nie wiem, jak oni wjadą tam wszyscy, to Dwa nikt nie pola, wyjedzie. ani jedno takie, żeby kurwa 5 samochodów nie pomieścił. Czyli kiepsko. Bardzo nie kiepsko. wiesz, Ale to nie jest trawa ekran, podąd. to nie jest ekran, miał być. Bo tam nie miał No być. tak, ale Tak. tu jest tylko napisane, że to jest parking taki tymczasowy. No i to ma się wyładować wszystkie załogi i rozładować. Wieczne odpoczywanie dać mu racz, panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci mu w tym, w niebie DJI. Nie no, generalnie bym jeszcze polatał. Gdyby nie te gumki tutaj, których nie mam oczywiście, pośmigała zapasowe, to by jeszcze latał. Bateria jest cała, tu jest pęknięcie duże. No ale słuchajcie, od premiery mam tego drona. Kilka dzwonów zaliczył, ten jest najpoważniejszy tak naprawdę. Jest pretekst, żeby kupić nowego, no. Nowego, lepszego, bo ten już jest wysłużony, już jakość nie ta. Odchodzi na emeryturę, postawię sobie go na półeczce jako... tak będzie stał na półeczce, o tak o. Tak będzie stał. Czekaj, jak go postawimy? Tak o. Jakoś, jak oni tam drony stawiają? Jak się stawiają? No to takie zamieszanie, Edek. Mamy tu mały chaos, jesteśmy w trakcie przenosin z jednego kampu do drugiego kampu, natomiast drugi kamp jeszcze nie jest gotowy, chyba wjazd ma być dopiero wieczorem, więc wszystkie załogi mają zjechać w nowe miejsce, teoretycznie wyznaczone, czyli to coś, co jest tutaj. To jest miejscem, gdzie nie ma szans pomieścić 850 załóg wraz z teamami. Czekamy na naszych chłopaków. Akcja będzie wyglądała chyba w ten sposób, że zrzucamy tutaj nasze auto i my około godziny 17 mamy start na nasze odcinki, 17:40 dokładnie chyba. Jak my pojedziemy na 2 odcinki po 90 km, to dopiero oni będą wpuszczeni na kamp, gdzie będą mogli wjechać i rozbić obóz. Ale na razie to jest ogromny chaos, małe pole, kompletnie nieprzygotowane po to, żeby tu wpuścić kampery i przyczepy. I kompletna przypychanka. Zobaczymy, no. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I stay on the go. I can play with the pros and act like a rookie so they overlook me, they're not double up. Budujemy te obozy. Wiemy nowy dom. Co? Na razie to mam amortyzatory w głowie. Jak jest nazwa tej firmy, która nam je przygotowywała do sezonu? Przypomnij mi, Krzysztof? Jaka? Nie będziemy antyreklamy robić. Będziemy robić roboty, ale jesteśmy mocno rozczarowani, no. Amorki już nam zaczęły zawozić na Francji. Myśleliśmy, że to ewenement, świeżo po konserwacji, tak się zachowują. A teraz się okazuje, że jesteśmy głęboko w dupie. Zobaczymy, co da się zrobić. A co się stało prawdopodobnie? Gaz przechodzi do oleju. I nasze bypassy robią się sztywne po prostu, tak? I dlatego wczorajsza tarka, na której narzekaliśmy, pogorsająca się, może być tego właśnie jakby objawem, no. Ja mam panowie mały pomysł, tak nie wiem czy będzie dobry. Krzysiu, widzisz tam tego Hiluxa? Tam też są koksy, może podmienimy, co? Pycha. Gdzie dałeś? O kurwa, to jak uśmiechnięty. Nie wciśniesz nawet kółka teraz tego. Nie, musimy zobaczyć z nimi, co da się zrobić, spróbować to zdiagnozować. Tu zabazujemy na wiedzy Traska, który mocno się zaangażował, żeby nam trochę pomóc i wesprzeć nas wiedzą i doświadczeniem, za co dziękujemy bardzo. Spróbujemy coś zdiagnozować i wymyślić, żeby objechać jeszcze te 3 odcinki, 3 dni w sumie rajdowe, także sytuacja jest rozwojowa. Ale tutaj mamy tak
taką maskotkę od fana, który wczoraj był u nas na kampie, Kamil. Kamil, przyniesie dużo szczęścia? Przyniesie, nie? Musi. A dzisiaj przygotujesz ciekawego. Wczoraj było Dzisiaj, jeżeli czas pozwoli, będą żeberka w miodzie. Ale miód taki swojski czy ze sklepu? Nie no, gdzieś znajdziemy pszczołę, przyniesie. Będziemy mieli piękne żebereczkę. Jak nie dziś, to jutro. Jakiego roadbooka wszyscy dostają dzisiaj? Jakoś taki symbol przeprawy. Nie no, fajnie, bardzo miło. Przeprawa w końcu będzie i właśnie będzie wyglądało to tak. No tak, to ja mam jego telefon. Przynajmniej mam nadzieję, trochę wody, trochę błota. 2 odcinki po około 90 km. Où il y a les photographes? Alors on est, mais on va croiser leurs cordes. Putain. Il tente, lui ça marche pas son treuil. Napierdalaj, tam będzie dobrze. Nie, dawaj kartę. No, it's okay. For the victory lap though. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Niewidko trafi się 2 razy. Ein Steckfest. W wiadomych kwestiach, a drugi raz jak jesteś na offroadach i w grudzisty cały sprzęt błotem.
Teraz już nie jest źle. Wcześniej Wcześniej był zajebany, jak go wrzucił do tego bajora, wyjął, jeszcze raz wrzucił i wyjął. A gdzie był błąd? W 17 mm zamiast 80. Powiem ci, że czasami wolę wesela nagrywać. Mam nadzieję, że się obejdzie bez grubszych usterek. Nie no, Sony chyba jest odporny na takie rzeczy. Zobaczymy, bo się takiego w przypadku nie miałem. No ale co, mamy przewidziane w budżecie takie szkody, nie? Oczywiście, jak to ubezpieczyłeś, to masz. No, nie, generalnie po prostu za blisko stałem, gość dał gazu, błoto prysnęło. No i wszystko widać, co się stało dalej. Co się stało dalej. But the position that I got, I climb too high to fall, work too hard to cap. Stop crossing the speed back. To jest trzeci dzień. Dobrze, trzeci dzień. Ukurzony zobacz. Jak tam chłopaki? To jest zobacz. Jak tam chłopaki? Ciastolina. W końcu nasz... Ale kurde, nasz dzień, wiecie kiedy lisy żyją? W nocy na kury wychodzą. Kiedy są wysoko na pozycji, wiecie. Tak? No czwartym byliście wcześniej, to chyba trzeci już mieliście. Tak? Nie wiedziałem nawet, ale szło nam kurde. No zapytaj się. Naprawdę? Tak, no czwarte liście i później trzecie. Dobrze, wyciągarka się zepsuła. No. Co się? Wyciągarka padła. Która? Wybaczcie, przednia. Przednia, ale nie tyle to wyciągarka, ale przykartnik czy coś, kurde. Aha. Nie, dobrze, w nocy to jest ten. Mięso jest. Jest mięso. Jest! Była walka. Robi wychowa. 10 razy niektórych wyprzedzaliśmy. Oni w ogóle nie wiedzą, gdzie jadą. Błądzą cały czas. Wiem, że migają, no wyprzedzają nas, nie? No dobra, no to zjechaliśmy, jedźcie. Pojechali. Za chwilę widzę, już gdzieś tam nawracają. Bo oni wiesz, zamiast Przejeżdżamy. na nawigacji to długa. Gdzie jesteśmy? Jeszcze raz. I nawracają, bo nie wiedzą, gdzie są. A my sobie konsekwentnie. Czyli są wychowani w Dakarze. Tak. Pachnie torfik? Nasz teren, nasz teren. Karol, zrób te polowe barwy na twarzy, no jak? Słuchaj, dobra, no dobra. Czekaj, Jak wszyscy, to zobacz. wszyscy. Poczuł krew. U nas robimy tak. Poczuł krew. U nas... Piach jest nic, piach schodzi samochodowi, a my robimy o tak u nas sobie. I to jest dla nas dobre. Przepraw to były dwie, to jakieś przejazdy przez Włocka, ale także z wyciągarą trzeba było podziałać, było 2 momenty. Ale faktycznie tych Red Foxów na drodze było dużo, nie? Jak tych lisów, nie? Tak, także ja jak wybiegały na trakty, to ja trąbiłem, żeby swojego nie ciapnąć w nocy. Że ładnie, z 8 ekip wyprzedziliście, nie? No a i tak nie mogliśmy jeszcze to robić szybciej, no też bez sensu, no wypuszczają co minutę ludzi ze startu, wiem, że pierwsza przeprawa jest za 2 km. Jeśli się zjeżdża 15 czy 16 typa. Najważniejsze, że z samochodem się nic nie dzieje. Jedzie sobie elegancko. Nie no, w ogóle spuściliśmy ciśnienie z opon, inna atrakcja. W ogóle można było iść średnio 15 km więcej niż wczoraj. I nie wiem, czy były mniejsze tarki, ale mniej łopotał. Przeciągnęła nas przez to błoto. Tarki, na które nie dokuczały jak wczoraj. Piąłem, pojechaliśmy. I dużo było wody? Dokąd nam brudziłeś? Dotąd. Nie było trochę. No trochę było, ale wiesz co, takie błoto, że wkładasz nogę, chcesz wyjąć tą pierwszą i nie możesz, ta druga ci wchodzi jeszcze głębiej. Strasznie takie zasysające, nie mogłem się przedostać na drugą stronę. Było w sumie raz, dwa takie błota i jeden przejazd przez wodę, taki dosyć głęboki, trochę się zdziwiliśmy. Zgubiliśmy zapłon gdzieś tam na którymś cylindrze przez chwilę, ale 3 minutki wystygł wysechł i wcisnęliśmy dalej. Także ogólnie zadowoleni. Duże problemy z nawigacją mieli wszyscy. Nam się jakoś udało w miarę to przebrnąć. I tyle. Ciśniemy dalej.